Dzień Dziecka już za parę dni, zatem postanowiliśmy przygotować dla Was specjalną top listę 10 naszych ulubionych deserów dla dzieci. Mamy nadzieję, że któryś z nich skradnie Wasze serca, tak jak nasze serca skradły wszystkie. Niezależnie od wieku. Zaczynamy. Przepis numer 1 to crumble z jabłkami. Jola jest miłośniczką jabłeczników, ale bez podkładów ciastowych i crumble załatwiają całą tę sprawę. Po prostu mamy jabłka, mamy owoce, bo jabłka nie muszą być, ale mogą być też inne owoce w crumblach. Akurat w tych crumblach mamy jabłka, banany i żurawinę. To tak dla dodania koloru i trochę dla złamania smaku, ale najważniejsze w crumblach to jest ta kruszonka na wierzchu. I tą kruszonkę akurat robimy w taki sposób, że do 2 gatunków mąki kukurydzianej i ziemniaczanej dodajemy cukier, dodajemy tłuszcz, oczywiście cukier puder, ale oprócz tego zmiksowane, zmielone nasiona słonecznika. To one sprawiają, że ta kruszonka jest jeszcze delikatniejsza i jeszcze bardziej kremowa i krucha. Przepis numer 2. Bananowa stracciatella. I my robiliśmy ją za pomocą wyciskarki, ale tak naprawdę, jeżeli macie blender ręczny, to również jesteście w stanie zrobić ten deser. Delikatny deser miksujecie jak chmurka. Tofu z bananem, dodajecie mleczko kokosowe, coś co to posłodzi. Oprócz tego trochę ucieracie na tarce o drobnych oczkach czekolady i deser gotowy. Przepis numer 3. To nasz ulubiony z tych ulubionych przepisów. Chrupiące, słodziutkie gofry belgijskie. Takie, na których cukier chrupie po upieczeniu na wierzchu. Przepis numer 4. Ptasie mleczko. Nie mogliśmy się powstrzymać, aby nie przygotować dla Was naszej wegańskiej wersji ptasiego mleczka. Także pianki kokosowe kradną nasze serca, Wasze serca na pewno skradną, bo już skradły serca naszych sąsiadów i znajomych. Waszych dzieci, Waszych rodziców, wszystkich, którzy Pokochacie jadali je. ptasie mleczko, a teraz z różnych powodów nie mogą go jadać. Jak jadaliście ptasie mleczko? Bo my zaczynaliśmy od tego, że najpierw czekolada naokoło była zjadana, a później ta puszysta, Pianka. kremowa, śmietankowa pianka. Oczywiście w naszym ptasim mleczku nie znajdziecie normalnego mleka i nie znajdziecie jajka, a zagęszcza je i stabilizuje agar. Przepis numer 5. Kogel-mogel z mango. Ja jako dziecko uwielbiałam kogel-mogel, teraz nie jem jajek, więc w związku z tym z żółtka go nie zrobię. Potrzebowałam żółtego koloru i to właśnie załatwia nam pulpa z mango, a oprócz tego wykorzystujemy w tym przepisie aquafabę. Czyli wodę z gotowanej ciecierzycy, taką gęstą galaretkę, która w kuchni wegańskiej od jakiegoś czasu naprawdę pozwala nam realizować najróżniejsze szalone pomysły. Trzeba ubić na sztywno taką wyjętą aquafabę z lodówki prosto, z cukrem pudrem, dodać troszeczkę pulpy z mango, no i tak naprawdę gotowe. Jeśli podoba Wam się ten odcinek i lubicie nasze poradniki, możecie polubić go, zasubskrybujcie kanał, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego, a gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się na dole i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informacje o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski. Atakujcie nas na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku. Oczywiście w cudzysłowie atakujcie nas. Piszmy o przepisach, inspirujmy się nawzajem. Jesteśmy tam dla Was zawsze dostępni. Jak lubicie książeczki, to w książeczce 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską znajdziecie właśnie nie kogel-mogel, to jest dokładnie ten przepis. Są tutaj fajne przepisy na każdy tydzień w roku, do zrealizowania tylko jeden, a po roku 52 nowe przygody kulinarne. Przechodzimy do przepisu numer 6. Deser z marakują i malinami. Tak naprawdę ten deser jest zrobiony z tapioki, bo niewielu z Was pewnie tapiokę na co dzień robi, a tapioka jest przepyszna, delikatna, kremowa, jeżeli w odpowiedni sposób ją zrobimy. My zanim zaczniemy gotować kulki tapioki, zamaczamy je w wodzie, później odcedzamy, łączymy wodę z mleczkiem kokosowym, dodajemy czegoś, co słodzi. Zalewamy suchą tapiokę wodą, którą później po godzinie, 2 odlewamy.
Dolewamy świeżej wody połączonej z mleczkiem kokosowym i czegoś, co słodzi. To może być syrop z agawy, to może być syrop klonowy, może to być ksylitol, może być to erytrytol, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, co lubicie, czym lubicie słodzić. Oprócz tego pulpa z mango i maliny. Przepis numer 7 na Dzień Dziecka to Deser z chia i mango i tutaj mamy kolejną delikatną propozycję. Pamiętajcie natomiast, że dzieci za dużo chia nie powinny jeść, także ostrożnie w tym temacie, ale nie znam nikogo, kto by jadł za dużo chia. Tak naprawdę zawsze przy wszystkich takich nasionkach, które zalewamy wodą i one pęcznieją, musimy pamiętać, że wtedy pijemy dużo wody. Generalnie warto w ogóle pamiętać o tym, żeby przyjmować dużo płynów. Akurat deser z chia jest naszym ulubionym i dzieci deser z chia też lubią, gdyż jest on kremowy, delikatny, chia zalane mleczkiem kokosowym z łyżką ksylitolu albo jakiegoś innego cukru są naprawdę przepyszne, a do tego pulpa z mango udekorować tylko jeszcze świeżymi owocami z mango i mamy przepyszny deser. Przepis numer 8. Galaretki malinowo-jabłkowe, ale żeby je zrobić, trzeba najpierw przecisnąć z tych owoców sok, gdyż tu o to chodzi, żeby to był taki domowy sok, żeby on miał inny trochę smak i na bazie takiego soku gotujemy galaretki. Gotujemy je z agaru, dodajemy czegoś, co słodzi, to może być cukier, to może być ksylitol, może być syrop z agawy, cokolwiek lubicie. I później już ugotowane galaretki, a tak naprawdę jeszcze płyn, wylewamy do foremek i schładzamy w lodówce. Dekorujemy bitą śmietaną i owocami. I gotowe. Przechodzimy do przepisu przedostatniego, czyli przepis numer 9. Duszone banany z żurawiną. Skład bardzo prosty, same banany i żurawina już załatwiłyby tutaj sprawę. No ale... nie, bo żurawina nie. jest Coś bardzo tu z tym kwaśna i do żurawiny trzeba zawsze dodać coś do słodzenia. Oprócz tego, jeżeli my używamy świeżej żurawiny, to tak naprawdę trzeba ją trochę pogotować, tak żeby się lekko zredukowała, żeby puściła sok i dopiero w tym momencie dorzucamy do niej banany. Spróbujcie sami. Przechodzimy do ostatniej propozycji. Przepis numer 10 to Gofry z bitą śmietaną. Szaleństwo naszego dzieciństwa i ja myślę, że szaleństwo wszystkich dzieci. Tak naprawdę dieta bezglutenowa i wegańska nie powinna być bez gofrów, więc w związku z tym musicie nauczyć się robić swoje własne, przepyszne, chrupiące gofry. I do tego trochę bitej śmietany. kokosowej bitej śmietany. Smacznego I na zdrowie.